Ostrość złapana. Widzicie, jak sobie Jarek radzi? Na statywie coś wjeżdża w kadr, łapie ostrość i dopiero później ja się pojawiam. Tak się pracuje w pojedynkę, samodzielnie. Dzisiejszy film będzie niestandardowy, nie będzie dotyczył absolutnie pracy tutaj w warsztacie, ale będzie dotyczył, można powiedzieć, jak to powiedzieć, godności, myślę, że godności naszej własnej. Trafiłem na film, który spowodował, że nagrywam ten film. Trafiłem na film Michała z kanału, już Wam powiem, jak się dokładnie nazywa, Miłośnicy Czterech Kółek, zrób to sam. Film zobaczyłem dosłownie parę minut temu w domu. Stwierdziłem, że powinienem również się na ten temat wypowiedzieć, że dorzucić kilka swoich groszy, ponieważ ja tworzę treści prawie 11 lat, czy nawet więcej niż 11, więc troszeczkę na ten temat wiem. Kto nie słyszał, co się stało u Michała, link w opisie tego filmu, koniecznie zobaczcie i postarajcie się postawić w roli Michała i również stwierdzicie to, co ja, że to jest po prostu patologia. To się nie dzieje, żeby takie sytuacje w ogóle miały miejsce. Michał został zastraszony przez firmę, od której wziął w leasingu samochód, czy nawet 2 samochody. Ale nie będę wnikał w te szczegóły. Zobaczcie, Michał to bardzo dokładnie opowiedział, a chodzi mi tylko o sam fakt tego kneblowania ust przez właśnie marki, czy jakieś korporacje, czy kogokolwiek tak naprawdę, że twórca nie może wypowiedzieć swojej szczerej opinii na jakiś temat, bo prawnicy albo jakieś groźby jeszcze, no to po prostu już w ogóle chore. I ja mogę Wam powiedzieć szczerze, że wydaje mi się, że tutaj w Dom i Drewno, Testy TV przewinęło się 100, 150, może 200 marek, z którymi współpracowałem, czy współpracuję nadal. 99,9% marek od pierwszego dnia jest z nami do dzisiejszego dnia i łączy to, te wszystkie marki łączy jedna wspólna cecha. Ktoś się domyśla? Myślę tutaj o markach premium, czyli wysoka cena, wysoka jakość. No niestety ten pierwszy to jest minus oczywiście, powiedzmy, że ta wysoka cena nie jest niczym miłym dla naszej kieszeni, ale już ten drugi parametr, czyli ta wysoka jakość, to już jest rzecz dobra. I dlaczego ja się skupiłem właśnie na tych markach premium? To o tym już mówiłem wielokrotnie. Chodzi mi wyłącznie, tylko i wyłącznie, przepraszam za mój słowotok, ale chodzi mi wyłącznie o to, abym mógł mówić Wam prawdę, tak jak jest. Jeśli coś jest dobre, to czy tamto, nie wiem, wszystko tutaj jest dobre, to mogę o tym mówić, że jest dobre. I absolutnie nie wyobrażam sobie sytuacji, że przychodzi do mnie jakiś złom, tak? Albo jak ja mówię, lipa. Przychodzi coś kiepskiego i ktoś mi rzuca monetą na stół i mówi: weź Jarek, nagraj coś o tym, że to jest dobre. Nie ma takiej opcji. Ilość marketów, jakichś low-endowych brandów, która się do nas zgłaszała, jest naprawdę spora. I zawsze słyszą jedno: nie dziękuję. Proste. Nie mam absolutnie chęci ani potrzeby tworzenia treści, które są fałszywe. Wielokrotnie również widziałem w komentarzach teksty typu: bez sensu, przecież Ty tutaj tylko zachwalasz i to żadnych minusów. Tak, zgadza się. Znaczy, nie zgadzam się. Staram się wynajdować minusy, ale nie zawsze jestem w stanie to wynaleźć po tygodniu, 2, 3 miesiącu na przykład użytkowania jakiegoś narzędzia, ale większość tych narzędzi jest naprawdę z wysokiej półki i to nie jest najniższy model,
tylko raczej średni albo wysoki i one już są pozbawione, powiedzmy, tych problemów wieku dziecięcego, tych niższych modeli, więc trudno mówić mi o tym, że nie wiem, na przykład czerwony kolor jest zły, albo zielony kolor jest zły, albo czarny. To są rzeczy subiektywne. Tak samo jak weźmiecie wkrętarkę w rękę, jednemu to będzie pasowało. Wszystko tak naprawdę, co ja mówię, jest moją opinią prywatną, subiektywną. To jest tylko i wyłącznie moja opinia. Nie osoby, która jest tutaj obok albo siedząco za monitorem. I moja rada w takich sytuacjach na pewno jest taka, dla wszystkich twórców. Pierwsza rzecz to jest umowa. Nic nie robicie bez umowy. Te umowy czasami są mega skomplikowane. Oczywiście czym większa marka, tym te umowy są bardziej skomplikowane. Podpowiem Wam na przykład absurdalną dla mnie sytuację, że miałem kiedyś podpisać dokument dla jakiegoś producenta preparatów, że nie będę malował broni jakiejś nuklearnej czy coś takiego. Jak ja to przeczytałem, mówię, what? Że nie będę tym preparatem malował jakichś wyrzutni nuklearnych. Ja mówię, no przecież to jest kuźwa takie chore. No tak, oni wiedzą, ale takie są ich wymogi, bo tam coś tam. Totalny absurd, nie? Ale, czyli umowa i wszelkie ustalenia tylko i wyłącznie formą mailową. Żadnych telefonów, żadnych SMS-ów, żadnych messengerów. Mail i ta jakby ciągłość korespondencji to jest podstawa. I tak naprawdę, mając jakby to wszystko w poczcie, zawsze jesteście znaleźć w korespondencji, jakie były ustalenia miesiąc, czy na przykład 8 lat temu. Szukacie, oczywiście opisujecie to w jakiś tam sensowny sposób. Te umowy oczywiście czasami są takie, mówię, mega skomplikowane i zdaję sobie sprawę, że mnie jako twórcę, małego twórcę, nie stać na bandę prawników, czy jakieś 7 agencji, czy jakichś kancelarii prawnych, które będą nadzorować moje interesy gdzieś tam w sieci i zawsze taka wielka jakaś marka ma większe poczucie, powiedzmy, bezpieczeństwa, ale tak czy inaczej ta umowa naprawdę powinna być i ciśnijcie w tych umowach. Miałem na przykład, słuchajcie, umowy podsyłane, które nie będę mówił nic złego o danej marce. Ja mówię, co? To jeśli coś będzie złe, to w umowie mam napisane, że nie mogę nic o tym powiedzieć złego. Więc mówię, jak mam się wypowiedzieć, skoro na przykład jakiś produkt będzie zły? Więc od razu mówię, że sorry, ale takie zapisy nie w ogóle dziękuję. Sami się podpiszcie pod tym i sobie namówcie kogoś innego. I powiem Wam też szczerze, że wielokrotnie też się spotkałem z sytuacjami takimi, że jakaś marka przychodzi do mnie, ja swój czas potrafię wycenić. Czas to jest pieniądz, nie ma opcji innej. Przychodzi do mnie jakaś marka, ja wyceniam swoją pracę, a dostaję odpowiedź, że ale jak oni mają za to płacić? Ja mówię, a jak chodzicie do pracy i co? Wolontariat? Śmiech na sali. Mówię, no nie, no dziękuję bardzo, w takim razie nie jestem zainteresowany inną formą współpracy. I co? I za na przykład miesiąc widzę 6 innych kanałów w Polsce, które promują po prostu aż trzeszczy daną markę. No to jest słabe, nie? Bo tutaj ewidentnie widzę też, że no niestety ludzie nie potrafią wycenić swojego czasu. Ale dobra, tutaj może już za daleko idę. Wracając do tego filmu Michała. Nie ma opcji, słuchajcie, zastraszania, nie ma opcji naciągania waszego kręgosłupa moralnego. Nie ma, po prostu. Jeśli raz się ugniecie, to nigdy praktycznie do końca życia sobie tego nie darujecie, że ktoś was namówił na jakieś pieniądze i zrobiliście z siebie, nie będę się tutaj wyrażał,
ale pozdrawiam polskich celebrytów, którzy promowali pewne preparaty. Kurna chata. Tfu, nie? Tak można byłoby zrobić. To jest po prostu poziom mułu. Ale też nie będę się tutaj wyzłośliwiał. Tak czy inaczej, trzymam kciuki, Michał. Pewnie nie będziesz oglądał tego filmu. Co Cię interesują, jakieś prace w drewnie, czy jakieś tam drukarki. Ale trzymam kciuki, żebyś dopiął swego i żebyś pokazał, że nie będą nam takie po prostu firemki dmuchać w nos i mówić, co mamy robić, a czego mamy nie robić. A jeśli jesteś pewny tego, co powiedziałeś i napisałeś, a mam nadzieję, że jakby Twoja wiedza również właśnie w tej dziedzinie motoryzacji jest na tyle rozwinięta, że wiesz, zresztą widziałem tam, że poparcia właśnie przez rzeczoznawców, więc jesteś pewny tego, co robisz, więc mam nadzieję, że tutaj sądy się wykażą, a później ukażą tak naprawdę tą firmę. Wiem, że nic praktycznie nie jest w stanie zwrócić naszego czasu i naszych nerwów. I to jest rzecz nieprzeliczalna. Nie ma znaczenia, czy dostaniesz za to, czy ta osoba dostanie za to 10 tysięcy, czy 1 000 000 złotych, czy 10 milionów, bo nic nie zwróci naszych nerwów naszej rodziny. To zawsze już zostanie w naszej głowie i żadne pieniądze tego nie zwrócą. Absolutnie nie chciałbym, żeby coś takiego spotkało jakieś osoby. Ale to, słuchajcie, jest sytuacja też kanał Waldek Pompy Ciepła i on też ma jakiś tam przebój, nie? Ostatnio, że jakaś kobieta straszyła, że przyjedzie do niego z paralizatorem i też poszedł na policję z tymi groźbami. Kurna chata. Brak słów, nie? Co się wyprawia. Ty nie masz prawa wypowiedzieć się, wyrazić opinii na jakiś temat, bo ktoś będzie Cię tam szarpał po sądzie. Pamiętam wiele lat temu jeszcze była taka sytuacja, jakiś kanał o gotowaniu, kojarzycie? I sytuacja, gdzie ten prowadzący powiedział, że ten produkt jest taki kurna syf, że nawet jego pies nie chce tego ruszyć. I tamta firma też poszła, nie? Do sądu i tam po prostu jakieś były, chociaż nie wiem, czy do sądu, czy tylko prawnikami go straszyli. No ale jeśli postawił tą miskę na ziemi i pies ruszył na przykład 5 innych misek, a tego nie chciał, to co ma powiedzieć, że pies swoim rentgenem zobaczył, że jest jakaś kurna chemia ładowana do tego i tego nie chce ruszyć? Powiedział prawdę. Jest syf, pies tego nie chce ruszyć. Tyle w temacie, no ale przecież nie wolno pewnych spraw poruszać. Twórcy, nie bójcie się, ceńcie swój czas, swoje umiejętności, bądźcie w prawdzie ze sobą zawsze. Mówcie jak jest, tak jak ja. Mam to naprawdę już wywalone. Po tych 11 latach pracy mam wywalone, czy się ktoś na mnie obrazi, czy nie. Jeśli mówię prawdę, jeśli ta prawda go boli, to jest jego problem, nie mój. Tyle ode mnie. Nie wiem, ile wyszło, ale pewnie za długo. Do zobaczenia już. Co będziemy robić niedługo? Nie zdradzę Wam. Do zobaczenia. Cześć.